Horror to gatunek, który zarazem lubię, jak i omijam, a to dlatego, że zwyczajnie się boję, kiedy klimat jest przytłaczający i ma niepokojącą atmosferę. Z drugiej strony jednak lubię to uczucie strachu w oczekiwaniu, aż coś się wydarzy. W tej grze, przyznam, czułem zarówno strach, jak i obrzydzenie, bo niektóre postacie wyglądały szpetnie, były powykręcane i groteskowe. Jednakże to właśnie dzięki temu ta produkcja była taka ciekawa, wciągająca oraz momentami wymagająca. Pora więc, bym opowiedział wam o Little Nightmares 2. A zatem witajcie we wrażeniach z... O pierwszej części już opowiadałem na kanale i byłem naprawdę zaciekawiony, jak wygląda dwójka, bo po pierwszej miałem niedosyt. Gdy siadałem do kontynuacji, moje oczekiwania były większe, a dodatkowo byłem ciekaw, czy zostanie pociągnięta dalej historia małej postaci w żółtym płaszczu o imieniu Six. Ku mojemu zdziwieniu, zaczynając grę, sterujemy kompletnie inną postacią, a nasza przygoda rozpoczyna się w lesie. Standardowo kolory, klimat i atmosfera są przytłaczające, od razu czuć niepokój i tylko czekamy, aż coś na nas wyskoczy albo będzie chciało nas zabić. Po dłuższym spacerze docieramy do starego domu, w którym na początku nie spotykamy nikogo, lecz w pewnym momencie widzimy ludzika o podobnych do nas rozmiarach. Należy bowiem podkreślić, że jesteśmy malutkim człowieczkiem, który może mieć z 15 czy 20 cm wzrostu, a przynajmniej tak mi się wydaje. No, po prostu jesteśmy mali, okej? Po tym spotkaniu zaczynamy zwiedzać dom. Nowy towarzysz pomaga nam w otwieraniu przejść czy samej eksploracji i staramy się ze sobą współpracować, choć na początku ta osoba nie była do nas przekonana. Zresztą, co się dziwić, widzi nas pierwszy raz na oczy. Na nasze nieszczęście spotykamy też człowieka o znacznie większych rozmiarach i to ze strzelbą. Zaczyna się ucieczka przez bagna, trawę i pnie drzew, byleby tylko nie dać się zastrzelić. Musimy w tym celu biec ile sił w nogach, czasem się skradać i starać się za wszelką cenę nie dać się zauważyć. Gdy w końcu uda nam się uciec, popłyniemy na starych drzwiach i dotrzemy do dziwnego miasta, w którym zaczyna się nasza właściwa przygoda z nowo poznaną osobą. Jeśli chodzi o fabułę, to, tak jak w pierwszej części, nie ma tu dialogów ani padających słów i wszystkiego sami musimy się domyślić lub wysnuć własne wnioski, więc nie spodziewajcie się, że ktoś wam cokolwiek opowie. Najprościej rzecz ujmując, naszym zadaniem jest uciec w bezpieczne miejsce, czyli jak najdalej od tego miasta. Będziemy się tu mierzyć z różnymi potwornościami, od uczniów, którzy są lalkami czy marionetkami, po ludzi wpatrzonych w telewizory, aż po dziwnego, chudego i wysokiego człowieka w kapeluszu. Nie mamy za bardzo możliwości walki, a jedynie opcję cichego wyeliminowania drobnych przeciwników, jak chociażby podkradanie się z młotkiem do małych uczniów i rozbijanie ich. W przypadku większych wrogów możemy jedynie uciekać i modlić się, by nas nie zauważono, bo cholera wie, co by z nami zrobili. W trakcie gry w każdej lokacji musimy zbierać rzeczy, które pomogą nam przedostać się dalej. Musimy rozwiązywać zagadki, eksplorować pokoje i dokładnie przypatrywać się, co możemy otworzyć, podnieść czy czego użyć, by móc przejść do kolejnego etapu. Sama mechanika rozgrywki jest prosta, bo jej zamysł jest prosty, lecz to, co stanowi największy plus tej gry, to klimat i atmosfera. Grafika, muzyka, przeciwnicy i wiele innych elementów sprawiają, że ten tytuł mnie pochłonął. Chciałem dowiedzieć się, kim jesteśmy, kim jest tajemnicza postać, która za nami chodzi, czym jest to miasto, a w międzyczasie pojawiło się znacznie więcej pytań, na które nie mam odpowiedzi aż do teraz. Ważne było dla mnie jednak odkrywanie historii, a ta opiera się na tym, że sami musimy sobie odpowiedzieć lub wysnuć teorię, o co w tym wszystkim chodzi, a dzieje się tu naprawdę wiele. Różnorodność, jeśli chodzi o przeciwników, jest tu myślę spora, bo każda lokacja daje nam inne typy wrogów, z którymi przyjdzie nam się mierzyć. Choć bardziej powinienem powiedzieć, przed którymi przyjdzie nam się chować. Każda kolejna lokacja jest inna, czekają tam na nas nowe zagadki, próby i zagrożenia. Prócz samych wrogów jest to chociażby rozlana woda pod napięciem, gdzie trzeba będzie znaleźć sposób, by wyłączyć prąd, bo inaczej się usmażymy. Tak jak w przypadku pierwszej części, nie jestem w stanie za dużo o tej grze opowiedzieć, bo jest to tytuł prosty w zamyśle i mechanice. Sama rozgrywka bywa jednak trudna i niektóre etapy musiałem przechodzić po kilka razy. Nie chcę wam też spoilerować historii, bo ta jest warta samodzielnego odkrycia. Całościowo to naprawdę solidny i ciekawy tytuł, ale nie jest on pozbawiony wad. W trakcie grania trafiłem niestety na parę błędów, a jeden najbardziej zapadł mi w pamięć. Był to etap, gdzie uciekałem przed odciętą ręką, która wyglądała jak z rodziny Adamsów.
Gdy udało mi się ją pokonać, to zauważyłem, że nic więcej się nie wydarzyło, więc wyszedłem z pomieszczenia i zacząłem rozglądać się, co robić dalej. Błąkałem się z 10-15 minut, zanim zorientowałem się, że jakiś skrypt się popsuł i czegoś nie aktywował. Musiałem więc wczytać grę od nowa, pokonać rękę jeszcze raz i dopiero wtedy skrypt zadziałał, a ja mogłem kontynuować rozgrywkę. Kolejna rzecz i w sumie ostatnia to sterowanie latarką. Było ono strasznie niewygodne i nieintuicyjne w moim odczuciu, przez co miałem spore problemy z odpowiednim naświetlaniem pomieszczeń, a co gorsza, ze świeceniem na przeciwników. Ci bowiem zatrzymywali się w chwili, gdy padało na nich światło, więc na tym etapie musiałem po prostu zacisnąć zęby i przyswoić to toporne sterowanie. Gra nie jest pozbawiona wad, bo momentami miałem też problem ze skokiem, ale mimo wszystko bawiłem się tu przecudownie. Uważam pierwsze dwie części za naprawdę kawał dobrej roboty, a czeka mnie jeszcze trójka, o której niestety słyszałem kiepskie opinie, no i jest jeszcze Reanimal. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie przydałoby się pewne rzeczy poprawić, jak drobne błędy, czy chociażby ten zacinający się skrypt z rączką, bo bywało to czasem upierdliwe. Audio jest przyjemne i to nawet nie tyle sama muzyka, co dźwięki, które słyszymy w tle podczas eksploracji. Nawet odgłos zwykłej butelki, jakby ktoś w nią stuknął, sprawiał, że od razu rozglądałem się, czy coś nie idzie po moje dupsko. Gameplay jest niezwykle przyjemny, wciągający i przerażający, bo dostajemy tu ciekawe zagadki, niesamowity klimat oraz niepokojące momenty, które sprawiały, że chciałem więcej. Grafika jest dla mnie z jednej strony ładna i przyjemna, a z drugiej brzydka i groteskowa. Ale o to właśnie chodziło. Ma wyglądać dobrze, a jednocześnie szaro, ponuro i smutno, co bardzo mi się podoba. Druga część mnie nie zawiodła i chyba podoba mi się nawet bardziej niż jedynka, bo pojawiły się elementy kooperacji z tajemniczą postacią, z którą zwiedzamy świat, wszystko było tu bardziej rozbudowane i przede wszystkim pojawiło się więcej pytań, co sprawiło, że chłonąłem ten świat jak gąbka wodę. Ogromnie polecam wam drugą część, tak samo zresztą jak i pierwszą. Na mnie czekają jeszcze dwie gry w tym klimacie, także życzcie mi powodzenia w tym świecie zarówno małych, jak i dużych koszmarów. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.